Witajcie ponownie w Sunset Talks, miejscu dla ludzi, którzy mają wysoki iloraz inteligencji, cięte poczucie humoru i nieuleczalną potrzebę rozkładania rzeczywistości na czynniki pierwsze. Tymi, którzy zastanawiają się nad sensem wszechświata pomiędzy wstawianiem naczyń do zmywarki, a analizą czy spojrzenie waszego psa, to wołanie o pomoc czy po prostu element charakteru. Ale wy doskonale wiecie, kim jesteście. Dzisiaj zabiorę was w podróż w przeszłość, kilkaset tysięcy lat wstecz, kiedy Ziemia była jednym wielkim, chaotycznym odcinkiem wyspy przetrwania. Ja jestem Kamila, a to jest Jinx, mój futrzany współprowadzący, który uważa, że każdy blat to tylko sugestia, a każda kanapka należy do niego. Nigdy nie ukradłem kanapki, której nie zamierzałem oddać. Dobrze, przyjaciele, porozmawiajmy o nas, ludziach, o tym, jak tu dotarliśmy, dlaczego zostaliśmy jedynymi, którzy przetrwali i dlaczego nasze mózgi działają na oprogramowaniu starszym niż Windows 95. Dawno, dawno temu, jeszcze przed podatkami, Ziemia była pełna gatunków ludzi, nie tylko nas. Co najmniej 5 różnych typów chodziło po Ziemi jednocześnie, jak niezręczny rodzinny zjazd, którego nikt nie chciał zorganizować. Poznajcie naszych dawnych, zaginionych kuzynów. Założę się, że neandertalczycy dbali o siebie lepiej niż ludzie na TikToku. Dobra, jedziemy. Homo sapiens. Czyli my, dramatyczni nadmyśliciele z fobiami i lojalnością wobec kawy. Neandertalczycy. Silni, cisi, szerokołbysi, pewnie świetni do przytulania. Homo habilis. Złote rączki, Ikea prehistorii. Homo erectus. Podróżnicy, odkrywcy, emocjonalnie niedostępni, ale świetni piechurzy. Homo floresiensis. Lud hobbitów, maleńcy, uroczy, tropikalni i prawdopodobnie zupełnie nieświadomi tego, co nadchodzi. I wszyscy współistnieli. Jak dziwna kolacja, na której każdy udaje, że jest okej, chociaż ktoś na pewno zjadł ostatni stek mamuta. A jednak tylko jeden gatunek przetrwał. Zgadnijcie, który? Ten, który panikuje przez nieodczytania wiadomości i wynalazł mafiny bez glutenu. Dziwna decyzja ewolucji. A może ktoś to tak właśnie zaplanował? Żyjemy przecież w Matrixie. I tu pojawia się zwrot akcji, którego nikt się nie spodziewał. Nie byliśmy najsilniejsi. Neandertalczycy zmietliby nas w każdej konkurencji fizycznej. Nie mieliśmy też największych mózgów, więc co było naszą supermocą? Język. Chcesz mi powiedzieć, że ludzie przetrwali, bo ogarnęli plotkowanie? W zasadzie tak. Kiedy inne gatunki mogły tylko mruknąć skała, dobra, albo wskazać jedzenie, my potrafiliśmy stworzyć złożony język, nie tylko słowa, ale opowieści. Mogliśmy powiedzieć, hej, nie idź do rzeki w południe, bo wczoraj widziałem tam tygrysa i szczerze nie mam ochoty tłumaczyć twojej babie, czemu nie wróciłeś na kolację. Nie wiem, czemu wydaje mi się to śmieszne, ale dzięki językowi mogliśmy planować, ostrzegać, tworzyć plemiona, organizować strategie i ostatecznie budować cywilizację. Stworzyliśmy religię, prawo, rządy, podatki i wspólnoty mieszkaniowe. A potem zaczęliśmy toczyć wojny o koncepcje, które sami wymyśliliśmy kilka pokoleń wcześniej. I tu mała ciekawostka dla naszego segmentu. Co? Badania genetyczne pokazują, że Homo sapiens mógł używać złożonego języka już 200 000 lat temu. Neandertalczycy też potrafili mówić, ale prawdopodobnie raczej krótkie komunikaty typu nie rusz mamuta. Albo Zgubiłeś się, frajerze? dokładnie. Wyobraźcie sobie naszego przodka stojącego nad kolegą, który najadł się jakichś przegniłych porzeczek i potem pomyliły mu się jaskinie. Krótki, dosadny komentarz, który w sumie mógł uratować życie.
Nie zawsze było to romantyczne ostrzeżenie typu hej, nie idź nad rzekę, bo wczoraj widziałem tygrysa. Czasem było to po prostu w punkt i brutalnie skutecznie. Nasz język nie tylko pozwalał przekazywać ostrzeżenia, umożliwił tworzenie narracji i memów już w prehistorii. Takie emocjonalne wirusy umysłu, które przekazywały informacje o tym, kto jest zaufany, kto jest niebezpieczny i kto wszedł do cudzej jaskini. A najlepsze to, że nadal mamy w sobie ten instynkt. Plotkujemy, ostrzegamy, oceniamy, tylko teraz robią to nasze grupy w mediach. Czyli plotki działają od 200 000 lat. Jestem w odpowiedniej branży. I dokładnie dlatego język to był właśnie naszym supermocarstwem. Mogliśmy nie być najsilniejsi, nie byliśmy nawet najbardziej zorganizowani, ale byliśmy bardziej sarkastyczni. Zwierzęta żyją w jednym świecie, fizycznym. Woda jest mokra, trawa to jedzenie, zagrożenie to zagrożenie. Prosto, uczciwie, bez ściemy. A ludzie? Ludzie stworzyli drugi świat, wyobrażony, istniejący tylko w naszych umysłach. Pomyślcie, czy możecie pokazać małżeństwo? Nie ludzi ani obrączki, tylko samą koncepcję. Albo narysować demokrację, czy zważyć sukces. Zamknąć w słoiku kalorie albo zobaczyć Boga. Nie widzę też twoich granic osobistych, a ciągle o nich mówisz, kiedy chcę się przytulić. Super przykład. Ale nie mów tak, bo ja jestem zawsze gotowa na przytulasy, chyba że gotuję albo biorę prysznic. A jeśli chodzi o te niewidzialne pojęcia, one rządzą naszym życiem. Pieniądze, sprawiedliwość, nagrody, role płci, odpowiednie śniadania, wszystko wymyślone. Realne, bo w nie wierzymy, ale całkowicie wyobrażone. I tu pojawia się coś, co powinno nami wstrząsnąć. Prawie wszystko, co myślisz, że jest po prostu takie, zostało wymyślone przez ludzi wcale nie mądrzejszych od ciebie. Ludzi bez internetu, bez terapii, bez kanalizacji nawet. Pracujesz 40 godzin tygodniowo, bo ktoś kiedyś ustalił, że to normalne. Czujesz się winna, jedząc makaron, bo kultura diet stała się religią. Uważasz, że musisz odnaleźć swoją pasję, bo to modne hasło sprzed kilku dekad. Wcześniej ludzie po prostu żyli. Czyli wszystko jest fałszywe? Nie fałszywe wyobrażenie, to różnica. Pieniądze są wyobrażone, ale spróbuj powiedzieć o tym właścicielowi mieszkania, prawda? Zasady mają realne konsekwencje i właśnie dlatego warto je rozumieć. Dlaczego wierzenia rozchodzą się jak wirusy? Psycholog Paul Marsden powiedział to idealnie. Dziedziczymy i przekazujemy zachowania, emocje i przekonania nie przez logiczny wybór, ale przez zagrożenie, jak wirusy umysłu. Nie wierzysz w to, w co wierzysz, bo sama wybrałaś. Wierzysz, bo twoi rodzice wierzyli, bo nauczyciele wbili ci to do głowy. Ja jak chodziłam do szkoły, to często kijem, a społeczeństwo mówiło, że to normalne, a ty to wchłonęłaś jak gąbka. Zasady, które są po prostu bzdurne, spotykasz wszędzie. Powinieneś kupić dom, sukces to wysoka pensja, inteligencja wymaga dyplomu, węglowodany to zło, powinnaś mieć męża przed 30, prawdziwa praca to od 9 do 5, co tam jeszcze? Proszenie o pomoc to słabość. Mężczyźni nie płaczą, a wrażliwi ludzie to debile, których można łatwo wykorzystać. Mam własną bzduro-zasadę. Czarne koty przynoszą pecha. To prawie mnie zabiło. A jesteś tutaj ze mną na YouTubie, chaosie w najczystszej postaci. Ta zasada była całkowicie arbitralna i masz rację, śmiertelna. Co my jeszcze tutaj mamy, średniowiecze? Dlatego rozpoznawanie bzduru zasad jest tak ważne. Nie tylko irytują, mogą zniszczyć życie.
W HR widziałam ludzi, którzy doprowadzali się do chorób, bo tak wygląda zaangażowanie. Ukrywali emocje, bo profesjonaliści nie płaczą. Tkwili w toksycznych związkach, w toksycznych firmach, bo nie odchodzi się bez nowej oferty. To wszystko bzdura zasady. Zaczęłam badać niezwykłych ludzi, miliarderów, naukowców, duchowych nauczycieli, prawdziwych życiowych hakerów. Wiesz, co ich wszystko łączyło? Nie przestrzegali zasad. Nie dlatego, że są buntowniczy, dlatego, że wiedzą, że zasady są przypadkowe. Często głupie. Trzeba jednak pamiętać, że prawo i zasady to zupełnie co innego. Prawo musimy przestrzegać. Jak zasada, że przedmioty powinny leżeć na powierzchniach, a nie na podłodze? Pięknie ilustrujesz temat. Ty kwestionujesz wszystko instynktownie. Ludzie muszą się tego uczyć. To właśnie robię dzisiaj. To, co nazywam inżynierią świadomości. Pomagam ludziom zadawać sobie pytania. Jak ja. Mówię, że nie lubię psa, ale proszę, leżę przy nim. Właśnie, nawet ty masz swoje nieuświadomione zasady, które przełamujesz, bo jesteś sobą. Tu chodzi o to. Świat nie jest wyryty w kamieniu, jest napisany ołówkiem. Każdą zasadę dotyczącą tego, kim masz być, co masz czuć i jak żyć, można zetrzeć i napisać nową. Czyli mogę mieć smakołyki na śniadanie? Największy dramat życia jest taki, że większość ludzi umiera, nigdy nie przeżywając własnej historii. Przez całe życie grają w cudzym scenariuszu rodziców, społeczeństwa, kultury i dziwią się, że czują pustkę. A ty? Skoro tu jesteś, to znaczy, że część ciebie już czuje, że coś tu nie gra. Czyli chaos to odpowiedź? Nie chaos, Jinx. Nie będziemy robić burdelu. Chodzi o świadomość. Bo kiedy zobaczysz Matrix, nie da się go odzobaczyć. Mam dla was zadanie domowe. Wybierzcie jedno przekonanie o pieniądzach, relacjach, pracy, sukcesie, zdrowiu, czymkolwiek. I zadaj mu 4 pytania. Skąd to wziąłem? Kto korzysta na tym, że ja w to wierzę? Czy to w ogóle prawda? Czy nadal chcę w to wierzyć? Zadałem te pytania. Wyszło chaos. Polecam. Kiedy dźgniesz bzdurozasadę pytaniem, często po prostu pęka. Klatka zawsze była otwarta, tylko nie wiedzieliśmy, że można wyjść. Świat nie jest taki, jaki myślisz. Nie jest stały. I my też nie jesteśmy tacy, jakim nam się wydaje. Zasady, którymi żyjemy, mogą być tylko starymi bzdurozasadami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, jak fatalne przepisy kulinarne. Możesz je zetrzeć, przepisać, zaktualizować, zaprojektować na nowo, zbudować życie naprawdę twoje, a kiedy to zrozumiesz, nie ma powrotu. No dobra, babo. Koniec filozofowania. Czas kolacji. Masz rację, już kończymy. Jeśli ten temat z tobą rezonuje, będę wdzięczna za kciuka w górę, to pomaga tym treściom dotrzeć dalej. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj, a spotykamy się co tydzień, a uwierz, będzie coraz bardziej ciekawie. Napisz w komentarzu, jaką jedną bzdurozasadę jesteś gotowa zakwestionować. Do następnego razu bądź świadoma, bądź ciekawy i pamiętaj, świat jest napisany ołówkiem. W zasadzie tak, bo kiedy inne gatunki, nie wypowiem tego, bo kiedy inne gatunki mogły tylko powiedzieć skała. W zasadzie tak, bo kiedy inne gatunki mogły tylko mruknąć skała.
Sorry. Nie mogę. Skała.